Lubicie pająki? Ja uwielbiam. Dlatego postanowiłem odpowiedzieć na pytanie, jaką grubość musi mieć lina z pajęczyny, by utrzymała człowieka o wadze 80 kg. Jak myślicie, będzie gruba czy cieniutka? Czy trzeba wybrać specjalnego pająka do tego celu? Zanim poznamy 10 kandydatów, muszę powiedzieć, że na świecie opisano dotychczas ponad 52 000 gatunków pająków, sklasyfikowanych w ponad 130 rodzinach. Jednak rzeczywista liczba istniejących gatunków może być znacznie wyższa. Szacunki naukowców sugerują, że może istnieć nawet do 170 000 gatunków pająków, z których wiele pozostaje jeszcze nieodkrytych, zwłaszcza w tropikalnych regionach świata. Oto 10 rodzajów pająków, takich by były ciekawe różnice, np. wagowe, bytowania czy pokarmowe, z których wybierzemy jednego, by upleść linę z pajęczyny. Ptasznik Goliat, Theraposa blondi. Waga do 170 gram, najcięższy pająk świata. Bytowanie, wilgotne lasy deszczowe Ameryki Południowej. Pokarm, małe kręgowce. Żaby, jaszczurki, myszy. Ciekawostka. Wydaje dźwięki przez pocieranie odnóży, strydulacja. Drugi to skakun arlekinowy, Salticus scenicus. Wielkość kilka milimetrów. Bytowanie. Ściany budynków. Ogrody, bardzo powszechny w Europie. Pokarm. Małe owady. Aktywnie poluje, nie tka sieci. Ciekawostka. Znakomity wzrok i skakanie jak kot. Trzeci. Ptasznik królewskiej babci, Grammostola pulchripes. Waga do 100 gram, bytowanie. Suche stepy Ameryki Południowej. Pokarm, owady, drobne kręgowce. Ciekawostka. Łagodny charakter. Popularny w terrorystyce. Kolejny nazywa się Topic Argyroneta aquatica, bytowanie. Pod wodą buduje dzwon powietrzny wśród roślin wodnych. Pokarm, wodne bezkręgowce. Ciekawostka, jedyny pająk żyjący stale pod wodą. Teraz groźnie, czyli czarna wdowa, Latrodectus mactans. Wielkość do 1,5 cm. Bytowanie, Ameryka Północna. Suche zakamarki. Pokarm, owady łapane w nieregularne sieci. Ciekawostka, silny jad, niebezpieczny dla ludzi, szczególnie dzieci i starszych. Kolejny to krzyżak ogrodowy, Araneus diadematus. Bytowanie, ogrody, łąki, buduje charakterystyczną pajęczynę. Pokarm, owady wpadające w sieć. Ciekawostka, pajęczyna z charakterystycznym krzyżem. 7. Pająk bananowy, Phoneutria nigriventer. Wielkość około 5 cm ciała. Bytowanie, Ameryka Południowa, aktywny nocny. Łowca pokarm, owady, małe kręgowce. Ciekawostka, jeden z najbardziej jadowitych pająków na świecie. 8. Ptasznik niebieski, Chromatopelma cyaneopubescens. Wygląd, intensywnie niebieskie odnóża. Bytowanie, pustynne rejony Wenezueli. Pokarm, owady, czasem małe jaszczurki. Ciekawostka, nie tkają sieci łownych, ale owijają całe kryjówki pajęczyną. 9. Pająk krabowy, Misumena vatia, bytowanie, kwiaty, poluje z zasadzki, pokarm, owady zapylające, pszczoły, motyle. Ciekawostka, potrafi zmieniać kolor, biały, żółty, w zależności od kwiatu. I naszą 10 zamyka. Bagiennik większy, Dolomedes plantarius, bytowanie, przybrzeżne rośliny, bagna, świetny pływak, pokarm, owady, kijanki, ryby. Ciekawostka, potrafi biegać po wodzie i nurkować. Teraz wymienię pająka, który jest rekordzistą pod kątem najbardziej wytrzymałej nici, nazywa się Darwin's Bark Spider, Caerostris darwini. Buduje on gigantyczne pajęczyny nad rzekami na Madagaskarze. Niektóre mają ponad 2 metry średnicy i rozpiętość nawet do 25 metrów. Ale my do naszego zadania wybierzemy pająka o średnio wytrzymałej nici, o nazwie krzyżak ogrodowy, Araneus diadematus. Pająk jest pospolity w Europie. Jego nić jest typowym przykładem złotego środka między wytrzymałością, elastycznością
Dobrze znosi naprężenia, ale nie jest tak mocna jak u gatunków jak Darwin's Bark Spider czy niektóre skakuny. Teraz skomplikowane obliczenia, a dla Was czas na chwilkę zastanowienia. Jaką grubość będzie miała lina z pojedynczych nici pajęczych, by utrzymała człowieka o wadze 80 kg? Odpowiedź brzmi: gdy skręcimy około 86 000 pojedynczych nici pająka o nazwie krzyżak, to wytrzyma ona zawieszony ciężar 80 kg i będzie miała grubość 0,88 mm, czyli niecały milimetr. To mniej więcej tyle, ile ma grubości spinacz biurowy. Lub innym przykładem jest podwójnie złożona nić do szycia. Jak Wam poszło? Byliście blisko czy bardzo daleko? Opiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Dajcie łapkę i subka, będę wdzięczny. Do zobaczenia w następnym filmie, a będzie o windzie na Księżyc. Cześć!